Aria Pro 2, SB-CLB, a po naszemu sygnatura Cliffa Bartona z zespołu Metallica. Witam serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tego instrumentu, który powstał 40 lat po śmierci Cliffa Bartona. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za czołóweczką. Zaczynamy. Cliff Barton, ikona basu, ikona metalu, człowiek, który zainspirował ogromną ilość basistów przez swój sposób gry, z wykorzystaniem przesteru, kaczki, sprawił, że gitara basowa właściwie była na równi z gitarami elektrycznymi w zespole, a nie tylko tłem. Ci, co nie wiedzą, basista, który niestety zginął w tragicznym wypadku samochodowym podczas koncertów Metalliki w 1986 roku, dokładnie 27 września, więc niebawem minie 40 lat od tego tragicznego zdarzenia. Cliff Barton był kojarzony właśnie w tym okresie, w 85 roku właśnie z gitarą Aria SB-1000, taką czarną. W sumie to miał jeszcze inną, to były jakby dwie sztuki, nawet może ich było gdzieś tam więcej, ale na tych zdjęciach to dokładnie gitara, która wygląda w ten sposób. Zresztą mówi się o tym, że właśnie płyta Master of Puppets została nagrana właśnie na takiej gitarze. No i w tym momencie firma Aria Pro 2 z okazji właśnie 40-lecia śmierci na tę okoliczność wprowadziła 300 sztuk limitowanej wersji tej właśnie gitarki z sygnatury Cliffa Bartona. Słuchajcie, temat jest taki, że troszeczkę mam tą gitarę przedpremierowo, bo one w tym momencie są gdzieś tam rozsyłane powoli do dystrybutorów na całym świecie. Mi się udało, powiedzmy, zdobyć tą gitarę przed oficjalną informacją, a że do Polski przyleciały tylko 4 sztuki i w zasadzie ja wiem, że te wszystkie 4 sztuki już gdzieś są rozdysponowane, z czego jedna jest u mnie. Więc produkt naprawdę niszowy. Produkt dla fanów, produkt dla kolekcjonerów, którzy po prostu chcą poczuć część tego Cliffa w sobie. Tak naprawdę, słuchajcie, gitarka jest produktem robionym w Indonezji. Była też wersja w 2013 roku, która była bodajże robiona w Japonii, natomiast ta 40, jak to powiedzieć? Ta 40 rocznica okrągła, spowodowała to, co widzimy właśnie w tym momencie. Słuchajcie, gitarka, może na sam początek rozpocznę od tego. Przychodzi w takim mega porządnym pokrowcu, gigbagu, tutaj z wyhaftowanym imieniem i nazwiskiem Cliffa Bartona. I z uwagi na to, że jest to ściśle limitowana wersja, też każdy dostaje, słuchajcie, certyfikacik od japońskiej Arii, też z pieczątką polskiego dystrybutora Audio Musica, żeby było wiadomo, co to za gitara, certyfikat autentyczności, numer seryjny, tutaj się wszystko nam zgadza. Przepięknie wykonana. Mimo wszystko ten kolor czarny, wiecie, ja tak nie jestem za bardzo fanem czarnych kolorów, ponieważ wszystkie paluchy widać, ale gdzieś tam starałem się ją przeczyścić szmateczką jeszcze przed nagrywaniem, chociaż może być tak, że jeszcze jakiegoś tam palucha wam zostawię, a musi się to ładnie na kamerze prezentować. Co my tutaj mamy? Mamy tak naprawdę, słuchajcie, gitarkę aktywno-pasywną. Tutaj mamy z drugiej strony zasilanie 2x9, czyli razem 18. Tutaj mamy, słuchajcie, korpus z jesionu i tak zwany neck through the body, jakby z bezpiętkowym przejściem gryfu do korpusu. Wszystko wykończone w tym czarnym, jakby takim fortepianowym kolorze. Gryf jest z klonu i orzecha, natomiast jest przykryty farbą, więc tego aż tak bardzo nie widać. Podstrunica z polisandru, 24 progi,
klucze w układzie 2+2. Tutaj już jakby mamy no ten podpisik Cliffa Bartona, który wam na samym początku nagrania pokazywałem, ale teraz pewnie jakąś lepszą przebiteczkę wam tutaj zrobię. Mostek QHB1, no przepięknie ten mostek wygląda. Fantastycznie, taki złoty, mosiężny, mega świetnie się to prezentuje. Jeden przetwornik, tylko jeden, wykonany również w takim połysku. Natomiast tutaj ten bajer zaczyna się troszeczkę w elektronice. Mamy po pierwsze przełącznik, taki malutki, który tutaj nam odłącza jakby całe te bajery. Tak naprawdę to powoduje, że gitara staje się pasywna i bez baterii również gra. I mogę wam zresztą kilka dźwięków na niej zagrać. Jestem podłączony do wzmacniacza Fender Rumble i zaraz wam nawet cyknę fotę na jakich ustawieniach, żeby wszystko było jasne. Jakby ktoś chciał, powiedzmy, coś tego typu gdzieś tam sobie mieć jakiś punkt odniesienia. Tak to wygląda. Natomiast teraz włączam układ i już teraz mam jakby sterowanie głośności oraz tonu. Natomiast tutaj mamy taki przełączniczek kilkupozycyjny, on się nazywa Attack Mode Selector. No to jest jakby przełącznik, który w zależności od ustawień, powiedzmy, nam podcina niektóre częstotliwości, więc postaram się teraz zagrać najprostszy możliwy jakiś riff i na każdym ustawieniu pokazać, jak to brzmi. Nie? Tutaj moim zdaniem zbliżamy się już do tego przebijającego brzmienia, które Cliff używał w nagraniach. Nie, takie trochę zajeżdżające Music Manem między innymi. Nie? Natomiast pamiętajmy też, że właśnie Cliff uwielbia używać kaczki i przesteru. No ja kaczki akurat nie będę podłączał. Zresztą ja nawet nie próbuję odwzorować jego granie, bo jego też sposób grania robi swoją robotę. Włączę przester, który tutaj mam zresztą włączony w Fenderze Rumble i spróbuję jeszcze przelecieć wam bezpośrednio te może być nawet ten riff. To na przykład dla mnie trochę muli, ale tutaj gdzieś... No tutaj już słychać, nie? Czy to... Zresztą mogę spróbować przecież zagrać. Nie, na tym. Czy może jednak... No, na tym właśnie raczej nie. A może jak myślicie, które ustawienie według was jest najbardziej charakterystyczne? No, jak sobie kaczkę dołożymy, to może w sumie nie jest aż to takie ważne. Natomiast słuchajcie, to w sumie
wykorzystując jakby też gitarki, które mam albo miałem, bo gdzieś tam nadal mam w bibliotece te nagrania, posłuchajmy fragmenciku już z większą sekcją. No dobra, ale teraz przelecimy sobie troszeczkę kostką. Wiem, że Cliff kostką nie grał. No, to już inaczej gada. Kostka daje dużo tej takiej górki. Jeszcze włączymy przester. Fajnie, nie? Nie no, słuchajcie, przecież wiadomo, że to jest gitara, którą kupujemy, którą ktoś by sobie kupił, będąc oczywiście fanem zespołu Metallica, ale może komuś ten instrument mega się podobać z uwagi na jego brzmienie i możliwości. Mam nadzieję, że Wam nie przewaliłem sygnału. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Oczywiście możemy sobie spróbować zagrać jeszcze jakieś hity Metalliki. Ja nie mam tutaj dużego doświadczenia i nie znam dużego repertuaru. Znam te hity, jakichś wszystkich hitów, nie wiem, typu z Master of Puppets, wiadomo. To zresztą też Wam mogę z podkładzikiem zagrać. Czy chociażby z tej samej płyty Orion. Natomiast ja już tego paluchami bym musiał troszeczkę przećwiczyć. Przyznaję się, nie jestem w tym wybitnością i chcę nagrać Wam materiał jak najszybciej, a nie się przygotowywać kilka dni czy tam kilka tygodni, żeby moje palce się do tego przyzwyczaiły, więc po prostu teraz Wam z podkładzikiem zagram Orion, ale korzystając z kosteczki.
myślę, że to nie będzie nic złego, jak zagram jakieś moje ulubione riffy, oczywiście na tej gitarze. To mi się podoba. To mniej. No wiecie, słuchajcie, trzeba poszperać. Jeszcze ewentualnie mogę, wiecie, kliknąć tutaj we wzmaku kontur. To jest fajne. To mi się podoba. Nie, ładnie, fajnie to naprawdę gada. Dobra. To jeszcze jeden mały fragmencik z Metaliki, tym razem może niekoniecznie z tej płyty, ale jest. Dobra, no i pamiętajmy też, że Cliff lubił, no naprawdę tutaj grać melodyjki. No ale no powiedzmy, że na to też by wypadało przesterek i ładniejsze zbliżenie, więc here you go. Słuchajcie, no tak na sam koniec oczywiście wiem, że tutaj wielu riffów kultowych Cliffa po prostu brakuje. Jak będę miał możliwość, to oczywiście mogę nadrobić to i gdzieś tam poćwiczyć i może w przyszłości jakiś tam filmik, może właśnie tego 27 września coś tam jestem w stanie Wam zaprezentować. Natomiast teraz kwestia, słuchajcie, samej gitary. Gitara w tym momencie, jej cena detaliczna w Polsce zaproponowana przez dystrybucję, no jest to 8,5 tysiąca złotych. Dużo jak za sygnaturę robioną w Indonezji, natomiast no, pamiętajmy, że na tym polegają sygnatury. No, już po raz 40 mówię o moim Tomie DeLongu, który kosztował chyba 5700, a no, to jest gitara, która no powiedzmy no, mogłaby kosztować dużo taniej i myślę, że tu jest też tym, ale no wiadomo, tutaj chodzi o to, że mamy jakąś tam namiastkę tego Cliffa Bartona, coś, wiadomo, tutaj powiedzmy już kwestia, myślę, że dogadywania się z jego rodziną, jak do tej gitary powstało. No, moim zdaniem produkt bardzo kolekcjonerski. Pamiętacie gitarę Master of Puppets, która zresztą się przez chwilę tutaj też pojawiła. No, gitara, która, no, nie wiem, 2 razy zyskała na wartości od czasu premiery, więc myślę, że to jest też tego typu instrument. Chociażby po to, żeby wziąć ją w rękę i pograć, nacieszyć się. Słuchajcie, gitara jest moja, ja ją kupiłem sobie po prostu właśnie z polskiej dystrybucji i zostaje u mnie. Na pewno coś jeszcze na niej nagram i jest to gitara, z którą chciałem się też z Wami podzielić. Jest w tym momencie, będzie wrzucona na Muzyczne Graty, czyli na moją wypożyczalnię. No i będzie można sobie ją wypożyczyć i potestować. Także jak ktoś ma ochotę, to możecie już pisać. Jeżeli stworzy się jakaś kolejka, no to się stworzy kolejka i po prostu będziemy musieli jakoś się nią podzielić, no, tak naprawdę. Także zapraszam, piszcie, no niestety drugiej sztuki nie załatwię, ponieważ
I tak 4 tylko do Polski przyjechały. No i tak naprawdę w Polsce premiera tej gitary jest naprawdę szybko, bo w innych krajach jak patrzyłem, no to jeszcze muszą troszeczkę sobie co po niektórzy poczekać. A u nas już jest taka możliwość. Ja się, słuchajcie, cieszę. Mimo, że to nie jest gitara w moim stylu, no bo czarna, ale jeśli chodzi o jakościowo ten instrument, no to jest fantastyczny. Wiecie, no tak naprawdę dzisiaj zdarza się, że są gitary robione w Chinach za, nie wiem, 6 czy 7 tysięcy złotych, czy Indonezja tak samo, ale no są fabryki, które robią gitary wyśmienite. To jest też drugi temat. To nie jest tak, że ta gitara, powiedzmy, jest warta jak za 2000 zł. Nie, to naprawdę jest świetnie przygotowany instrument. Tutaj się wszystko zgadza. Bardzo ładna jakość wykończenia i ja bym nawet nie strzelał, że to może być jakiś produkt indonezyjski. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Także słuchajcie, tak to się stało. Ja się też cieszę, bo troszeczkę, powiedzmy, swoją wiedzę zasiliłem informacjami oraz jakimiś tam zagrywkami Cliffa, które dla Was tutaj chciałem zaprezentować w lepszym bądź w gorszym wykonaniu. Staram się, pracuję, także dziękuję serdecznie. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Czy jesteście fanami Metaliki? Ewentualnie jakie riffy koniecznie powinienem Wam zagrać? I może stworzę jakiś taki film, top 10 riffów Cliffa Bartona, skoro mam tą gitarę. No, ma to jakiś pomysł. Także czekam, słuchajcie, na Wasze komentarze i dziękuję serdecznie patronom kanału za wsparcie. Dziękuję dystrybutorowi Audio Musica za to, że postanowili sprowadzić te parę sztuk do Polski i że udało się jedną kupić. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overjoy Fan Studio. Przypominam też, że materiał o Snakebite Hetfielda oraz o fałce Kirka Hamita również na kanale jest, więc możecie sobie zaprzyjaźnić się również z tymi gitarami. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Cześć i pa!